Dzień dobry, kochani. Dzisiaj taki temat trochę męski, bo chciałabym powiedzieć o tym, kiedy właśnie w świecie małego chłopca zabraknie takiej czułej, dobrej, męskiej, mocnej, takiej zdrowej energii męskiej. I to nie chodzi też tutaj na temat tego, że musi być to koniecznie tata, bo czasem jest tak w tym życiu może się zadziać tak, że po prostu rodzice się rozstają, a dziecko zostaje na przykład pod opieką ojczyma albo wspierają kobietę w wychowywaniu na przykład dziadek. Ale też chcę powiedzieć, że nie tylko męskiej energii, ale takiej emocjonalnej, żeńskiej. Ale zarówno jednego, jak i drugiego rodzica w pełni, to co mi to pokazało w życiu poprzez doświadczenia, poprzez obserwacje innych, poprzez to, jak ja to wszystko widzę i chciałabym się podzielić tym. Może znajdziecie coś, co będzie Was wspierać w Waszym rozwoju, ale też może i Wasze dzieci. Mówić tu będę o chłopcach, ale również to może się tyczyć do dziewczynek, ale myślę, że nie będę tego wszystkiego na razie na ten moment mieszać i może kiedy indziej nagram film na temat właśnie tego, kiedy zabraknie tego taty w życiu dziewczynki. Mnie osobiście pokazuje to, że życie właśnie, ten męski świat dla chłopca jest bardzo, bardzo ważny, bo kształtuje go pod wieloma względami. Mężczyzna wychodzi do świata, mężczyzna swoimi rękami, swoją kreatywnością, swoją odwagą, swoim takim wewnętrznym, mocnym korzeniem dzieli się z innymi. Dla mnie mężczyzna to jest osoba, która chroni nie tylko słabszych, ale również kobiety, dzieci. Mężczyzna dba o to, żeby jego środowisko wokół było takie, żeby był tam spokój. Więc jakakolwiek przemoc ze strony dorosłego człowieka jest bardzo trudna w świecie na przykład kobiety, a także i dzieci. I oczywiście, kiedy właśnie zabraknie tego taty, tej takiej męskiej energii, ale tak jak mówię, to nie musi być tata, bo oczywiście tata też, no bo tata to jest główny jakby człowiek, który potrzebuje, ta malutka osoba potrzebuje jednego i drugiego rodzica, ale z różnych powodów może nie być to tata. Zatem jeśli zabraknie tej takiej zdrowej energii, to ja tutaj sobie zapisałam kilka rzeczy. Myślę, że takiemu mężczyźnie towarzyszy bardzo duży brak pewności siebie. Bardzo trudno mu wychodzić do świata i walczyć, może nie walczyć, ale radzić sobie z przeciwnościami losu, z tymi trudnościami, z tymi wyzwaniami. Bardzo szybko się poddaje, ma jednak, nie ma tej takiej wiary, tej takiej podstawy w sobie, że ja mogę, ja potrafię. Myślę, że też sam szuka wtedy w tym świecie tych rozwiązań na różne sposoby, puka do różnych drzwi, spotyka się z różnymi sytuacjami, wychowuje go środowisko zewnętrzne, ukierunkowuje go środowisko zewnętrzne. Czy to jest złe, czy nie? Nie myślę, że to jest w jakiś sposób złe, że może środowisko zewnętrzne, ulica wychować człowieka, bo pod wieloma względami myślę, że też może zrobić to dobrze. Wszystko zależy od tego, jak ten los człowieka, tego małego, zostanie w jakiś sposób przez tą jego duszę poprowadzony. Ale właśnie
Na pewno brak mu pewności siebie. Często też szuka potwierdzenia u innych właśnie poprzez różnego rodzaju cele. Chce, aby jego poklepywano za każdym razem, mówiono mu, to zrobiłeś dobrze, tamto zrobiłeś. Oczywiście każdy człowiek tego chce. Oczywiście każdy człowiek tak lubi, ale wydaje mi się, że to jest środowisko ludzi, którzy właśnie wychowywani byli w takim domu zimnym i często właśnie poprzez potwierdzanie takie od innych, poprzez powiedzenie dobrze to zrobiłeś, jakby szuka ten człowiek takiego trochę takiej wartości w sobie. Zatem tej wartości nie ma wypracowanej wewnątrz, a cały czas gdzieś szuka tej wartości od innych, tego potwierdzenia o sobie, jakim jest człowiekiem od drugiego człowieka. I czy to jest praca, bo na przykład poprzez na przykład długie prace, znaczy długie godziny pracy może wymęczać się, nie? Aby było więcej pieniędzy, więcej właśnie, żeby go chwalono za różne rzeczy, że to zrobił świetnie, tamto zrobił świetnie. Będzie chciał bardzo intensywnie dojść do sukcesu, jeśli zabrakło gdzieś tam tej relacji, takiej potwierdzenia od strony rodziców, że jesteś w porządku, jesteś taki okej, jaki jesteś, akceptujemy Cię, szanujemy Twoje wybory, kochamy Cię taki, jaki jesteś. Poprzez tata, kiedy wychodzi z tym synem do świata zewnętrznego, on go uczy i pokazuje mu krok po kroku, jak pewne rzeczy wyglądają, tłumaczy, pokazuje, jakie są drogi, jak sobie radzić z tymi wyzwaniami. No niestety w tym takim zaburzonym domu bez tego taty syn sam sobie tą drogę toruje. I przypadkowi ludzie też to wtedy robią. I to są różni ludzie i to są różne środowiska. Zatem może często wchodzić w środowiska takie, w których będą narkotyki, będzie alkohol, będą to na przykład chłopcy, nie tylko chłopcy, ale może i dziewczynki też z takich różnych też domów, gdzie jest przemoc. Będzie wchodził w środowiska, gdzie ta grupa będzie taka, wydawała się w jakiś sposób dla niego mocna, czyli on będzie się czuł bezpiecznie z tymi najgłośniejszymi, z tymi najbardziej takimi, bym powiedziała, problematycznymi, czyli ci, co lubią trochę przemoc, lubią jakiś wandalizm, lubią gdzieś głośno coś pokazać, aby zwrócić na siebie uwagę. No właśnie, kolejna rzecz. Będzie często zwracał może na siebie uwagę poprzez różne jakieś takie, jak to się mówi, problemy wychowawcze, czyli będzie mógł mieć konflikty z prawem, może będzie kradł, może będzie w jakiś sposób dochodziło do jakichś takich konfliktów między rówieśnikami, albo też będzie w jakiś sposób niszczył innych rzeczy prywatne, osobiste. Nie będzie mu się chciało w jakiś sposób rozwijać, ale to też mówię tutaj o środowisku, w którym byliśmy wychowywani my, czyli edukacja, praca, sukces, pieniądze. Oczywiście w tym świecie, w którym widzę i w którym się rozwijam, w którym idziemy dalej do przodu, czyli rozwijamy się raczej bardziej na poziomie też duchowym, żeby wypełniać siebie gdzieś tam wewnątrz, i wcale ta edukacja nie jest już priorytetem, a takie poradzenie sobie w życiu ze wszystkim, danie zupełnie innego wsparcia temu dziecku, niekoniecznie edukacji, takiej szkoły, do której trzeba chodzić od godziny tam 8 do godziny 15, czy na jakiś tam szereg dodatkowych zajęć, nie, ale bardziej poprzez podążanie za tym dzieckiem, czego on potrzebuje i
i jakim to dziecko jest osobowością, to wtedy łatwiej, o wiele prościej jest też tego człowieka prowadzić. Ale wracając do tych lat, w których ja myślę, że ten film będzie też przekazany do tych ludzi, którzy byliśmy wychowywani właśnie w szkołach. Te domy były często zaburzone, było bardzo dużo alkoholu, przemocy, był brak, nie było pieniędzy i nie było jakiegoś takiego wsparcia, ciepła, miłości. Często była przemoc, właśnie agresja. I dla takiego mężczyzny, gdzie nie było właśnie dodatkowo jeszcze tego taty, to zależy właśnie, jak te wszystkie domy wyglądały, ale podam kilka tych różnych przykładów z różnych środowisk, z różnych historii, żeby można było się przyjrzeć. I taki mężczyzna, który właśnie nie miał tego taty, to może też szukać siebie poprzez właśnie pieniądze, czyli szukać co rusz to nowych biznesów, które będą go w jakiś sposób dawać mu finansowe wsparcie, bo będzie, jeśli jak w domu nie było pieniędzy dodatkowo, to będzie szukał za wszelką cenę, będzie co chwilę coś budował, co chwilę coś mu będzie nie wychodzić przez to, że będzie wchodził cały czas z pozycji tego lęku, tego braku, tej niewłaściwej drogi, w tej zaburzonej takiej, i jak on to będzie miał nieprzepracowane, to on za każdym razem będzie szukał się w tych biznesach i w tych dużych pieniądzach. Swój sukces również będzie postrzegał jako właśnie zarabianie pieniędzy, przepracowywanie się, swoje ciało będzie kosztem swojego ciała będzie za wszelką cenę piął się gdzieś tam do góry, po szczeblach. Kiedy w domu na przykład był zimny taki tata, był obecny, ale na przykład stosował przemoc wobec swojego syna, bił go w jakiś sposób, sam nie umiał opanować swoich emocji, był nie do końca stabilny, nie tylko emocjonalnie, i jego każdy taki na przykład jakieś takie, kiedy to dziecko, ten mały chłopiec płakał w jakiś sposób, jako maleństwo takie, no tata na przykład nie mając tej cierpliwości mógł go bić, i znam taki przykład z pewnej rodziny, to potem ten syn może wyjść do świata bardzo, bardzo poraniony. Może sobie robić sam krzywdę, okaleczać się, nie wierzyć w siebie w ogóle, że jest nic nie wart, że jest nieważny, że jest niepotrzebny. Będzie cały czas może oddawał w życiu już takim dorastającym, a później nawet już dorosłym, to, co dostał, tą krzywdę od tego ojca, będzie również przekazywał to innym. Może przekazywać to rodzeństwu, może przekazywać to matce, która go wychowywała, i stąd też ta przemoc między matka a dzieci, ale nie tylko oczywiście, bo ta przemoc to jest też zupełnie, jak są dwie osoby zaburzone, czyli syn jest poprzez to, co dostał od rodziców, a rodzice poprzez co dostali od swoich rodziców, to tutaj jedna i druga strona nieprzepracowana będzie ze sobą też konfliktować. Ale wracając do tematu, tak, może właśnie w jakiś sposób tą przemoc stosować na rodzeństwu bądź matce. Może mieć właśnie konflikt z prawem często. Będzie chciał siebie ukarać za to, że przyszedł, za to, że jest, za to, że przyszedł na ten świat i że żyje, bo to rodzice mu pokazali w jakiś sposób, no jesteś nieważny, można ciebie bić, bo ty robisz to źle, bo w ogóle jesteś zły. No i tam się ukształtuje też taki program, w którym sam będzie szukał w tym świecie takich przygód, które będą go gdzieś ranić w środku. Będzie powtarzał ten schemat z tej rodziny. Więc stąd też ta przemoc na innych, którą będzie odrzucał, ale i też sam dostawał
czyli dostawał wszystko to, co dostał, dopóki on tego sam nie przerobi. Na przykład, kiedy nie było taty i mama wychowywała na przykład jego bądź jeszcze jakieś rodzeństwo, on będzie bardzo związany z tą mamą i będzie chciał być jako ten tata, czyli zastępować tego tatę i przynosić pieniądze, wspierać mamę, czyli znów będzie tutaj zabierał siebie. Trochę zabraknie mu tego, tej takiej autonomii. On będzie chciał być tą głową rodziny, a jeszcze kiedy mama jest nie do końca świadoma tego wszystkiego, to ona to będzie wykorzystywać, ale również będzie przyjmować to wsparcie, no bo sama oczywiście sobie nie radzi, pewne rzeczy ma nieprzepracowane, więc ten schemat może tak mniej więcej wyglądać. I będzie też czuł poczucie winy, jeśli nie będzie w jakiś sposób wspierał mamę finansowo, jeśli nie będzie pomagał rodzeństwu, nie przyjmie tej odpowiedzialności za na przykład rodzeństwo, to też będzie czuł się winny w jakiś sposób. I jeszcze więcej będzie chciał dawać w świecie dorosłym, jeszcze więcej będzie chciał zabierać siebie, żeby dać komuś. I właśnie w tym świecie dorosłym też często nie będzie szanował swoich potrzeb. Będzie bardzo zamknięty emocjonalnie. Tutaj nie będzie wychodził do świata ze swoimi emocjami. Będzie wszystko może tlił w środku, trzymał to i nie pozwalał temu pokazać się, ujawnić tego bólu, bo no oczywiście nikt mu nie powiedział, że może w jakiś sposób wyrażać siebie poprzez emocje, ale to tutaj myślę, że to jest część mamy bardziej, kiedy ten syn właśnie ma ten kontakt z mamą taki średni. Jest mama bardzo zamknięta emocjonalnie, zimna, nie ma z nią kontaktu, relacji, nie czuje się kochany, wręcz jest wykorzystywany przez tą mamę, to w świecie dorosłym taki mężczyzna będzie szukał sobie kobiety, która mu tą miłość da. I dlatego mogą mu się nie udawać te wszystkie relacje. Może mieć dużo tych kobiet, aż mu się to wszystko wyczyści, czyli będzie przechodził przez różne środowiska różnych kobiet, będzie szukał siebie w tym wszystkim, będzie szukał odpowiedniej partnerki do swojego życia i ten proces się wydłuży. Czyli on będzie bardziej się skupi na tych poszukiwaniach, jak zabraknie tej ciepłej mamy, jak zabraknie tej miłości. Będzie skupiał się na ciągłym poszukiwaniu siebie i szukał tej akceptacji w oczach tych kobiet. I będzie przechodził przez środowiska też kobiet różnych, które też różnie pochodzą z tych środowisk trudnych. Będzie to się mu kręciło w kółko, czyściło, będzie brał coraz to nowe lekcje, nie będzie skupiał się na swoim celu do końca, tylko cały czas będzie szukanie tej miłości. Dlatego ta mama i to ciepło tej mamy jest bardzo ważne, żeby ten mężczyzna mógł się również kształtować i emocjonalnie, i mieć jakiś wzór kobiety, za którą on będzie później podążał. Bo jak ta mama była też nieobecna emocjonalnie, a na przykład wychowywała go ciocia w jakiś sposób albo babcia, to tam też będzie trochę z tego będzie coś brał, trochę z tego i tam też nie będzie taki ukierunkowany ten wzór tej kobiety. Czy to jest złe? Absolutnie nie, bo oczywiście ten proces będzie wyglądał tak, że będzie się czyścił, będzie przeskakiwał coraz to nowe doświadczenia, coraz bardziej się zmieniał, coraz bardziej wzrastał, też również przez te kobiety, ale ta jego historia będzie bardzo taka barwna. I właśnie dlatego mężczyźni szukają, zmieniają, również w jakiś sposób seksualnie się zaspokajają, bo jednak brak tej takiej wartości, potwierdzenia często temu młodemu człowiekowi, jaki on jest w porządku, taki jaki jest, podziwianie go za jego małe rzeczy, za jego małe dokonania, pozwolenie mu na jego własną autonomię, na jego własny kierunek, na jego własne wybory, wspieranie go właśnie w tych różnych
w tym jego życiu, to co jego ciekawi, to co może go interesować, wprowadzanie go do tych środowisk, które dadzą mu taką zdrową też może tą męskość. Ale na pewno wtedy o wiele łatwiej by mu było wejść w to środowisko. Niestety ten świat kobiet często go będzie uczył i dlatego ta zmiana ciągła będzie następować, aż oczywiście zbuduje ostatecznie tą relację poprzez różne swoje lekcje, nauczki, zbuduje tą ciepłą relację z tą osobą, ale na pewno będzie mu trudno zostać w tej relacji dłużej. Jeśli nie było taty, jeśli wychowywała go tylko mama i sama była zamknięta emocjonalnie i z którą było trudno mieć jakikolwiek kontakt, była jeszcze dodatkowo konfliktowa na przykład, to jemu trudno będzie na początku zbudować tą relację już od takiego młodego wieku. Ciągle będzie szukał i ciągle będzie zmieniał i każde niewypracowane emocje w nim, każde zbudowanie relacji i konflikt później w niej, jakikolwiek, nawet najmniejszy, będzie sprowadzało go do tego, że będzie chciał rzucić wszystko i odejść, wyprowadzić się, nie chcieć dalej kontynuować. Będzie szukał kolejnej partnerki na przykład, nie? Bo będzie myślał, że to przecież przez tą osobę. A to zwykle wychodzi niestety od tego właśnie korzenia, czyli od tej mamy, od tej taty, ale również też od dziadków. Może być tak, że jeśli syna wychowywał dziadek na przykład, albo miał kontakt z dziadkiem, który też miał dobre stanowisko, w jakiś sposób realizował się i wcale może miał jakiś tam problem z alkoholem, ale ogólnie był szanowany, miał pieniądze, wszystko było w miarę okej, ale jeśli był zimny i nie było tego kontaktu z nim, widzenia go, tej czułości takiej, spędzania fajnie czasu razem, gdzie jest ta uwaga poświęcona na to dziecko, gdzie ten dziadek bierze go za rękę i idzie z nim pokazać mu, jak ten świat wygląda, to również nie świadczy nic o tym. Pieniądze ani status nie będzie świadczył o tym, że to był dobry dom i że to było świetne dzieciństwo. Bo wydaje mi się, że tu chodzi bardziej o bliski kontakt. Ale nie tylko dziadek. Jeśli tata nawet jest wysoko postawiony, robi jakąś rzecz ważną dla świata, ma pieniądze, status, ale nie jest obecny emocjonalnie w życiu dziecka, czyli spędza z nim czas, jest z nim na 100%, przytula go, mówi, jak jest bardzo ważny, robi z nim jakieś męskie rzeczy, to zwłaszcza myślę, że już nawet od takiego trzeciego, drugiego, czwartego roku życia, kiedy on już jest taki bardziej świadomy, już coraz bardziej ciekawy, coraz bardziej chce wychodzić do tego świata, nawet tego małego świata, nie, domowego, to jak zabraknie tego taty, to jednak nie ma tutaj znaczenia ten status, a jednak ten bliski kontakt. Tam również będzie relacja zaburzona u tego mężczyzny, tam również będzie poszukiwał siebie, tam również będzie niepewny, tam również będą wszelkiego rodzaju takie problemy z relacjami, z biznesem, z pieniędzmi. Tam nie będzie tego balansu właśnie, nie? Jeśli dziecko czegoś nie miało w życiu, to będzie cały czas się zaspokajać w tym świecie, w świecie dorosłym. Jeśli nie było fajnej relacji, to będzie szukał tej miłości. Jeśli nie była relacja między rodzicami fajna, spójna, dobra, ciepła, to będzie szukał na zewnątrz też. Jeśli nie było dobrej mamy, ciepłej, będzie szukał na zewnątrz. I te poszukiwania mogą go zaprowadzić do tego, że spotka się, że nie radzi sobie z tym światem zewnętrznym, nie umie sobie poradzić ze swoimi emocjami, nie umie sobie poradzić z ludźmi, którzy przychodzą do niego i w jakiś sposób krytykują go, oceniają,
będzie się czuł mniejszy w stosunku do innych, gorszy na przykład, nie? Że ci, co będą mieli jakiś tam status materialny, będzie uważał, że to są bogowie, a on będzie siebie widział właśnie poprzez pryzmat jakiegoś małego karalucha, który jest nic nie wart i któremu nic się nie należy, jakby nie będzie szedł po swoje. Trudno mu będzie też znaleźć ten cel, do którego chce pójść, bo za każdym razem, co go sobie wyznaczy, to będzie go jeszcze ciągnąć do tej przeszłości, jeśli ona nie zostanie przerobiona. Więc tych schematów jest bardzo, bardzo dużo, które mogą powstać w głowie tego małego chłopca, gdzie nie ma tego dobrego, ciepłego domu. A dobry to znaczy, gdzie jest ta akceptacja, gdzie jest to zrozumienie, gdzie jest to ciepło, gdzie jest takie bezpieczeństwo, że on idzie sobie już jako nawet nastolatek, swój świat tam ma, ale wraca do tego domu i wie, że tam dostaje takie bezpieczeństwo, w którym on może też na przykład rozwijać się jako ten nastolatek, nie? Albo jak wraca ze szkoły i on ma na przykład wie, że w tym domu jest fajnie, że w tym domu jest ciepło i że mu się chce do tego domu wracać, nie? A wielu chłopców tak nie miało. Więc sam też później w dorosłym życiu nie będzie umiał być tatą. Poprzez to, że sam był poobijany, żył w takim środowisku, to nie będzie umiał zbudować tej relacji, ale też i relacji czasem ze swoimi dziećmi. Czasem po prostu lepiej, żeby go też nie było, bo z drugiej strony mógłby bardzo zranić te dzieci poprzez to, co on też dostał od swoich rodziców, nie? Oczywiście świadome takie zobaczenie tego wszystkiego, skąd to pochodzi. I dlatego ja to mówię, że w każdym momencie można zacząć pracę ze sobą, z tym, co zostało nieprzepracowane, co zostało jeszcze gdzieś w nas i boli w dorosłym życiu, przez co się nie układają te relacje, związki, albo jest jakieś poczucie winy na przykład, nie? Bo może masz dzieci, jesteś już dorosłym mężczyzną, ale twoja relacja się nie udała. No nie ma co. Jeśli się nie udała, bo relacja może się nie udać z wielu powodów, to nie tylko z twojego, ale nawet jeśli nie masz relacji z partnerem swoim, czyli na przykład z kobietą, mówię tutaj do mężczyzn, to wtedy warto przede wszystkim skupić się na tym, żeby jednak ta relacja była z tym synem, jeśli masz syna, córka też, żeby jednak był ten kontakt, bo oni na pewno potrzebują tego. Ale o tym nie będziemy wchodzić głębiej. Co jeszcze? No to, że właśnie będzie dawał więcej siebie innym i będzie można nim manipulować pod każdym względem. Będzie taki lekkoduch trochę, taki lekko wierny, jak to się mówi. Będzie zawierzał ludziom pod tym względem, że każdy będzie mógł nim manipulować i mówić mu zrób tak, zrób to, zrób tamto. Nie będzie osadzony w sobie, bo nie będzie wiedział, gdzie ma iść i co ma robić i będzie uczył się poprzez to, co mu ktoś powie i to, co on zrobi, będzie wiedział wtedy, aha, tak czy nie. Oczywiście to są doświadczenia i one nas uczą i one nas najwięcej uczą i z dobrego domu oczywiście taki człowiek też będzie się uczył, ale jak ma tą mocną podstawę, że był kochany, że jest dobrym człowiekiem, że jest wspaniały, że ma w sobie mnóstwo fajnych wartości i jeszcze posiądzie jakieś umiejętności, które wzmacniają jego tą męskość, to będzie mu o wiele prościej. Ale i też tą stronę żeńską, czyli jeśli miał dobre relacje z mamą, ciepło, czuł tą miłość i że ta mama go chce, że go kocha, że ona jest blisko zawsze, to o wiele inaczej będą mu się układały te relacje też z kobietami. Będzie mógł szukać swojego miejsca w świecie na przykład, nie? Jak zabraknie mu jednak tego taty, trudno mu będzie zbudować gdzieś dom i postawić, bo on nie będzie wiedział, gdzie tego domu szukać, gdzie ten dom znaleźć, gdzie on chce żyć, jak on chce żyć, bo
Jeśli nie ma blisko swojego domu, tego rodzinnego, nie było tego ciepła, albo w tym domu nie było tego ciepła, to blisko tego domu nie będzie chciał za bardzo nic budować, będzie chciał raczej uciekać jak najdalej, żeby jednak móc coś znaleźć swojego i czasem uciekać od tego środowiska, żeby nie powtarzać na przykład czy być taki jak tata przemocowy, czy zimy znaleźć sobie partnera, która była na przykład zimna jak mama, nie? Dlatego będzie szukał tego w świecie i miejsca, i kraju czasem, i podróżował, i uciekał będzie od tego domu też. Na przykład jak będzie miał już swoją rodzinę, to może gdzieś tam za tą granicę będzie często wyjeżdżał po to, żeby zarabiać. Będzie się bał przede wszystkim o swoje finanse. I zamknięta ta energia z dzieciństwa w jego ciele będzie wywoływała też lęk o te pieniądze, jakby nie będzie ta kreatywność, ta twórczość nie będzie płynęła z tego serca, z tego ciała, bo tam będą blokady za każdym razem, więc takim trochę szybkim kosztem szybką drogą będzie chciał zarabiać różne pieniądze i często będzie je tracił. Często łatwe pieniądze będą mu przychodziły i bardzo szybko będzie wydawał je na głupoty, nie będą mu się trzymały, to jakieś kasyna, to jakieś rzeczy, w których będzie wydawał z taką myślą, że zarobi więcej, nie? Więc te różne jakieś loterie, nie loterie będzie wydawał na narkotyki, na alkohol. Właśnie i też brak taty. Kolejna rzecz, jak będzie wychodził do świata, to ten świat go będzie tak raził, będzie tak mu ciężko emocjonalnie z różnymi rzeczami, będzie mu po prostu trudno radzić sobie z wieloma rzeczami, w ogóle z życiem. Życie będzie dla niego trudne, jeśli była przemoc w domu, jeśli był brak miłości, że będzie swój ból zalewał alkoholem albo narkotykami. Będzie cierpiał wewnętrznie i to cierpienie, jeśli nie znajdzie odpowiedniego sposobu na to, żeby siebie jakoś z tego wszystkiego wylizać, przetransformować ten proces, przeżyć to wszystko, ten dom jeszcze raz przepracować, to niestety będzie za każdym razem gdzieś tam w siebie wlewał, aby nie czuć tego bólu. Co jeszcze? Będzie słabo osadzony właśnie w energii męskiej, można nim manipulować, o czym wspomniałam. Nie będzie miał własnego zdania, nie będzie asertywny, nie będzie potrafił powiedzieć też nie. Będzie odcięty od swoich emocji, to już też powiedziałam, i uległy ich chłonne środowiska. To są zwykle bardzo wrażliwi ludzie, w ogóle wszyscy jesteśmy wrażliwi, tylko musieliśmy często sobie zbudować taką skorupę grubą, która nie będzie nas ranić. Czy to poprzez jedzenie, czy to poprzez narkotyki. Budujemy w sobie coś, co nas ochroni od tego świata zewnętrznego, bo on jest bolesny. A ten kontakt tego taty, bo dzisiaj mówimy o tacie głównie, pomaga jakby też zbudować tą wewnętrzną taką strukturę mocną, nie? Ten kierunek, to planowanie, jak to zrobić, jakoś poukładać. A z drugiej strony mama, czyli jak sobie radzić emocjonalnie z tym światem, jak sobie w ogóle radzić z emocjami, ze swoim ciałem, jak je kochać, jak o nie dbać, żeby nie wlewać w siebie tego alkoholu. Więc to mówienie, za każdym razem zapewnianie, jesteś cudowny, jesteś piękny, jesteś fajnym człowiekiem przez ten okres dojrzewania, dorastania, wzmocni tego dziecka samoocenę. Często też żyją tacy mężczyźni dniem codziennym takim, nie? Przyjdzie, pójdzie, nie planują rodziny, nie są nawet w stanie tej rodziny zbudować i zadbać o drugą osobę, bo sami nie dbają, nie mogą zadbać o siebie, a co dopiero o drugą osobę. Bardzo dużo jest takich rodzin, gdzie mężczyźni wchodzą później w relacje i sami nie potrafią poradzić ze sobą, a co dopiero jeszcze z partnerem albo z dziećmi. No i też niestabilność taka, nie tylko emocjonalna, ale i w relacjach, w pracy,
Te prace będą trudne dla niego czasem. Będzie wykonywał ciężką pracę. Nie będzie kombinował, bo będzie czasem w jakiś sposób może się bał tego. Tego jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że ten brak taty, ale też bliskiej relacji z mamą będzie się odbijać i tak czy inaczej na życiu tego człowieka w dorosłym życiu, więc tutaj praca samodzielna ze sobą, przepracowanie tego chłopca, to życie, które było wcale nie zawsze łatwe, może przynieść bardzo dużo dobrych rzeczy i można już zacząć teraz, nie czekać. Nieważne ile masz lat, ale w każdej chwili możesz zadbać o siebie i zbalansować to i to wszystko na nowo przywrócić, tę utraconą miłość, jak Ci zabrakło taty, ale też jeśli masz dzieci, to możesz nauczyć się na nowo poprzez kochanie siebie, nauczysz się kochać swojego syna na przykład, nie? I dać mu to. Ale wiele pytań się tutaj pojawiło na temat tego, jak radzić sobie z tym, kiedy nie ma tego taty, tej energii męskiej, może nie ma mężczyzny wokół, dziadka na przykład fajnego, albo nie ma, załóżmy, nie wiem, wujka jakiegoś, który jest świadomy, który ma czas na przykład na tego chłopca, to co mama mogłaby tutaj zrobić, jeśli mama się opiekuje? No i tutaj dorzucę materiał, w którym chodź na miastka, może Wam się to do tego przyda. Z tym zapraszam. Zatem co może spełniać, co może pomagać takiemu chłopcu, który jest wychowywany może tylko z mamą? No i tutaj jest wiele pomysłów. Na przykład dołączenie do jakiegoś klubu, gdzie może uprawiać sport, męski sport, gdzie na przykład trzeba nauczyć się braterstwa, szacunku do drugiego człowieka, nauczyć się trochę takiego psychologicznego myślenia, gdzie na przykład jakimś boksie, kickboxing, gdzie ma jakiegoś trenera, mądrego trenera, który uczy, jak używać mądrze na przykład swoją siłę, żeby umiał go jakoś tak emocjonalnie też rozładować w momencie, kiedy ma jakieś takie gorsze momenty. Również granie w zespole, na przykład piłka nożna. Tam także można nauczyć się właśnie takiej współpracy, takiej przyjaźni między mężczyznami, słuchania drugiego człowieka, zaufania drugiemu człowiekowi też. Co jeszcze? Na pewno wszelkiego rodzaju wyjścia do natury, do przyrody, gdzie trzeba rozpalić ogień, gdzie trzeba narąbać drewna, gdzie trzeba znaleźć to drewno, spanie gdzieś w naturze, więc tutaj na przykład skauci czy wszelkiego rodzaju takie wyjścia właśnie w teren. Nawet widziałam na internecie, są takie z bardzo fajnymi mężczyznami, bardzo świadomymi, gdzie można, ten młody człowiek może nauczyć się również tej takiej męskości trochę fizycznej, trochę przetrwania, wyjścia w góry wszelkiego rodzaju, czyli za cel na przykład danie sobie jakiegoś szczytu i żeby tam dojść. Już nawet jako mały chłopiec uczenie jazdy na nartach, gdzie może w jakiś sposób nauczyć się takiego balansu, koordynacji ze swoim ciałem, połączenia ze swoim ciałem. Wszelkiego rodzaju aktywności na pewno, które pozwolą jemu ciału na taki bliższy właśnie kontakt, na tą pracę taką fizyczną ze sobą, żeby mógł otworzyć sobie umysł. Ale głównie też myślę, że i tutaj też zapytałam osobę, która sama też była wychowywana tylko przez mamę,
to zabrakło też takiego pozwalania dziecku, żeby się ubrudziło, żeby wyszło do świata, do świata tego męskiego, żeby nie trzymać pod kloszem, bo to trzymanie pod kloszem niestety zabiera dziecku tą też męskość, ale tutaj mówimy tylko o chłopcach, ale coś takiego na pewno potrzebne by było mamie, żeby ona się otworzyła na te różne możliwości tego dziecka. Czytanie książek na przykład, gdzie jest jakiś autorytet męski, gdzie jest jakaś historia człowieka, który czegoś dokonał, który się w jakiś sposób też może nie poddaje, jest taki zdeterminowany, idzie do celu. I tutaj tej literatury jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i można wybrać odpowiednie i nawet dopasować pod kierunek, gdzie ten chłopiec interesuje się jakimiś już rzeczami. Na pewno dawanie chłopca gdzieś pod opiekę takiego mężczyzny, który jest dla kobiety w jakiś sposób musi się podobać jako mężczyzna, który ma jakieś wartości, który umie przekazać pewne rzeczy, który według takiej intuicji kobiecej na pewno mógłby wiele dać. I czy ty, kobieto, właśnie chciałabyś, żeby twój syn stał się takim mężczyzną, jak ten mężczyzna, którego ty dasz pod opiekę właśnie takiemu człowiekowi, więc warto też słuchać siebie i czy czujemy, że ten mężczyzna jest taki wart tego, żeby mu dać, że on naprawdę przekaże te dobre rzeczy temu dziecku. I czy my byśmy chcieli, żeby syn był taki jak ta osoba. Kiedy chłopiec też wychowuje się, ale też i dziewczynka bez ojca, to ważne, żeby zapewnić też bardzo dobre relacje z innymi członkami rodziny, gdzie są zdrowe, gdzie są spokojne, gdzie są bezpieczne, tak żeby to dziecko mogło chcieć i później świadomie w swoim życiu też budować te relacje. Wiele tutaj też zależy właśnie od mamy, jeśli sama wychowuje tego chłopca, więc to też jest bardzo ważne, żeby wujek, dziadek, żeby dawali samą dobrą tą jakość temu dziecku, aby ono później w dorosłym życiu umiało tą relację budować z innymi. Na pewno ważne też jest to, żeby mama nie mówiła źle o tacie, żeby nie rysowała jakiegoś obrazu, nie ograniczała też, jeśli jest ten ojciec, bo to tylko pójdzie na szkodę. Oczywiście, jeśli jest jakiś zaburzony w jakiś sposób, to oczywiście jak najbardziej tutaj trzeba być ostrożnym, bo to może przynieść wiele złego i krzywdy. Natomiast jeśli ten tata jest obecny, to go nie ograniczać ze względu na swoje własne jakieś braki, czy konflikt z mężem, czy z partnerem. Zatem najlepiej dać tą możliwość bliskiego kontaktu i spotkań, jak najczęściej jest to możliwe. Ten tata w życiu chłopca najbardziej jest potrzebny w wieku właśnie takim przedszkolnym i szkolnym. To wtedy, kiedy robi coś z tatą, który jest jego autorytetem, ma możliwość uczyć się takiej wytrwałości, takiej determinacji, dążenia do celów i właśnie tego uczenia się tego świata zewnętrznego. Zatem w tym czasie, jeśli masz takiego syna, to kobietko, to bardzo warto zastanowić się nad fajnym takim przewodnikiem, nad takim fajnym autorytetem, nad tą fajną męskością, aby mógł rozwijać się też zdrowo. Zatem to tyle, kochani. Myślę, że to jest temat, który można by było tutaj naprawdę wiele. Ale jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że jeśli mężczyzno masz swoje dzieci teraz, to też nie miej poczucia winy, że ty nie możesz się zaopiekować swoim synem, bo to też nie zależy tylko od ciebie, to zależy też i od twojej partnerki, od tego, jak wasza relacja wyglądała. I czasem, jeśli było bardzo dużo konfliktów, nie mogliście się dogadać i w jakiś sposób ta wasza relacja wyglądała niezbyt dobra była dla was, dla waszych dzieci, to, że się oddaliłeś, to jeszcze nie świadczy o tym, że ten syn nie może na przykład do ciebie
przyjść za każdym razem, albo ty do niego, wiesz, żeby miał z tobą normalne, zdrowe relacje. Na ten kontakt nigdy nie jest za późno. Na powiedzenie przepraszam, nigdy nie jest za późno powiedzenie temu dziecku, że w jakimś tam, na przykład jeśli obudziłeś się w jakiś sposób i zobaczyłeś, że kurde, no nie fajnie było przez ten czas i to może właśnie to jest ten czas, żeby powiedzieć właśnie to przepraszam i podziękować za jego obecność, za to, że jest, że przyszedł i powiedzieć, że jesteś szczęśliwy, że w ogóle on jest w twoim życiu. A to na pewno wiele, wiele pomoże i wiele da tobie. Zatem nie miej poczucia winy, przerób swoje rany, swoje bóle. Mamy, które tutaj szukają jakiegoś rozwiązania dla swoich chłopców, dla swoich synków, to tutaj też można naprawdę znaleźć szereg, jak widzicie, rozwiązań, gdzie można z tą męską energią zbudować świat, wyjść do tego świata i się połączyć naprawdę na fajnej jakości takiej. Tyle, kochani. Pozdrawiam ciepło, trzymajcie się. Subskrybujcie mój kanał, zapraszam, komentujcie, dzielcie się swoimi doświadczeniami. I tyle. Hej!